Kolejna yerba mate w naszym subiektywnym przeglądzie marek yerba mate to Amanda, prawdziwie polska yerba mate. Zaraz się dowiecie dlaczego, ale najpierw napijmy się jej. Czajnikowy.pl. Polska yerba mate to coś, co nam się marzy, ale jednak w naszym klimacie uprawa krzewów nie uda się, więc bardziej polsko niż Amanda już się nie da, ponieważ jest to marka założona przez Polaków. Zapewne znacie tę historię o wielkiej migracji ludów Europy właśnie do Ameryki Południowej. Były to czasy, kiedy Polski nie było i kiedy nie żyło się tu zbyt fajnie i w sumie taka obietnica lepszego świata, lepszego życia gdzieś za oceanem mogła skusić wielu, między innymi właśnie rodzinę Szychowskich, którzy spakowali wszystko i wyruszyli za ocean. Dlaczego to zrobili? Ano było tam bardzo dużo ziemi, która była właściwie rozdawana wręcz i wiele osób znało się po prostu na uprawie ziemi. Wielu Polaków, którzy gdzieś z tych uciśniętych zaborami regionów wiejskich wyruszyło, byli to po prostu rolnicy. Więc oni postanowili uprawiać tę ziemię. No i właśnie Szychowscy dotarli najpierw do Buenos Aires, później dalej do Misiones i w końcu w miejscowości Apostoles osiadli i zaczęli uprawiać ziemię. Pan Szychowski był na tyle przedsiębiorczy, że potrafił sam wykonać niezbędne sobie narzędzia. Oczywiście z Polski zabrali ile się dało, ale wiecie, wozami, statkami, nie można było wziąć wszystkiego. Okazuje się, że zbudował sobie najpierw tokarkę, na tej tokarce wytoczył części do innych maszyn i zmechanizował swoje uprawy. Do tego stopnia, że miejscowi podglądali i z podziwem uczyli się nawet od niego. Myślę, że sama rodzina Szychowskich to jest temat nawet na osobny odcinek, ponieważ jest to bardzo zasłużony człowiek w ogóle w historii naszego narodu. No i teraz pojawia się marka, która została przez nich założona. Nie tylko marka yerba mate, ponieważ sama firma produkuje również ryż, ale poza tym jest pod władaniem, czy może założona przez tę markę, przez tę firmę również fundacja charytatywna, dobroczynna, nazwana na cześć małżonki Jana Juana Szychowskiego, czyli nazywa się Bronislada Kruchowski de Szychowski. Jest to fundacja, która ma wspierać ubogich z regionu, która początkowo wspiera pracowników plantacji yerba mate, ale teraz właściwie wszystkich, którzy są potrzebujący. Chodzi o rozwój, o szkolnictwo, o dostęp do opieki medycznej, generalnie dobroczyńcy. Poza tym funkcjonuje wspaniałe muzeum pamiątek właśnie po rodzinie Szychowskich, gdzie można oglądać fotografie, ale także i zabytki i rzeczy, które pamiętają 1900, ponieważ 1900 rok to jest właśnie czas, kiedy Szychowscy tam dotarli i kiedy powstała, może jeszcze nie Amanda, ale kiedy zaczęto tam po prostu uprawiać ziemię i kiedy zaczęła się w ogóle historia tej marki. W ofercie Amandy znajdziemy podstawową, czerwoną yerba mate elaboradę. Znajdziemy również wersję despalada, czyli bez patyczków, ponieważ jest to już Argentyna, a w Argentynie te dwie opcje są dostępne. Od niedawna w Paragwaju również uprawia się, produkuje się, bo to nie osobna uprawa, despalady, ale właśnie Argentyńczycy z tego słyną. Może nawet nie wiecie, ale kiedyś despalada była nazywana właśnie yerbą w stylu argentyńskim, a elaborada w stylu paragwajskim, tylko dlatego, że nie produkowało się w Paragwaju nic innego. To tak na marginesie. Poza tym aromatyzowane mieszanki, czyli żółciutka cytrynowa, pomarańczowa, wersja ziołowa. Jest również seria premium, takich bardziej powiedzmy wyszukanych yerb Amanda. Jest oczywiście premium, jest wyselekcjonowana. Mamy również w takich płóciennych workach specjalnych, pięknych i do tego wersje ekspresowe i również jeszcze instant, czyli taką rozpuszczalną yerba mate znajdziemy. To też jest dość szeroko. Co cechuje smak tej yerba mate? Ja Wam muszę powiedzieć, że ja mam takie troszeczkę mieszane uczucia, jeśli chodzi o Amandę, ponieważ z wielką sympatią widzę te polskie barwy w marce tutaj, prawda? Widzę, że to jest takie nasze polskie, patriotyczne i że gdzieś chciałbym pić w ogóle Amandę właśnie przez pamięć dla pana Szychowskiego, że to taki Polak, że to w ogóle był wspaniałym człowiekiem i tyle zrobił i
i jakoś nie do końca mi smakuje. No, bardzo mi przykro. Jest tak, że ja ją lubię, cenię, czasem mam ochotę, ale nie jest to moja ulubiona yerba mate. Ona jest dość cierpka i dość taka wręcz gorzka, pikantna, ostrawa. Bywa tak, że robi się trochę kwaśna. No nie jest to dla mnie najlepsza argentyńska yerba mate. Ona się trzyma wśród argentyńskich mate tam, gdzie powinna, bo to w stosunku do ceny jest bardzo dobra jakość i ogólnie jest to taka klasyczna argentyńska yerba mate, ale coś mnie w niej nie urzeka. Jest może taka za mało roślinna, gdzieś za bardzo może przypomina paragwajskie mate. No mam do niej takie trochę mieszane uczucia. Pijam z przyjemnością, ale jeżeli mam wybór, zwykle sięgam jednak po coś innego. Myślę, że powinniście sami ocenić i sami się zapoznać z tymi yerbami. Zdecydowanie smaczniejsze dla mnie są te aromatyzowane, ponieważ akurat tutaj kompozycja tych aromatów no nawet mi odpowiada. Myślę, że mogę to polecić nawet bardziej niż czystą. A przykro mi, bo właśnie no chciałbym ją pić. Chciałbym, żeby mi bardziej smakowała. Ciekawe, co wy o tym myślicie, czy cenicie, czy obraziłem waszą ulubioną markę, no ale ja jednak nie zostanę wielkim fanem, chociaż fanem firmy jestem serdecznym. Do zobaczenia w kolejnym odcinku i na czajnikowy.pl.